Cześć! Dziś porozmawiamy o sushi i o winie, a dokładniej jakie wino dobrać do jakiego sushi. Dziś odbywają się w Tasting Roomie warsztaty we współpracy z Sushi Kyokai, gdzie 13 szczęśliwców dowie się i popróbuje razem z nami, jakie wina do jakiego sushi pasują najlepiej. Sushi jest ostatnio bardzo modnym jedzeniem. Nie tylko w dużych miastach, nie tylko na całym świecie, ale również w małych polskich miasteczkach powstają nowe sushi bary i wszyscy chcą jeść sushi. Więc dzisiaj podpowiem, jakie wina wybierać i jakie dobierać do różnych rodzajów sushi. Sushi jest typową japońską potrawą, a nazwa odnosi się do ryżu. I to właśnie ryż jest najważniejszy w sushi. Sam ryż jest lekko mdły, natomiast sushi masterzy mają specjalną recepturę, żeby go odpowiednio ugotować. Dodają odrobinę cukru, dodają odrobinę soli i dodają odrobinę octu. Dzięki temu już sam ryż jest delikatnie słony, słodki i kwaśny i daje sobą różne ciekawe smaki. Dodatkowo sushi wytwarzane jest z japońskiej odmiany ryżu, która jest mocniej skrobiowa, dzięki czemu lepiej trzyma się w jednym kawałku, a sushi nie rozpada się. Drugim ważnym składnikiem sushi jest ryba. I to może być ryba zarówno świeża, jak i marynowana, suszona, wędzona lub podpiekana. I sushi w klasycznej kuchni japońskiej to jest właśnie odpowiednio przygotowany ryż i wysokiej jakości ryba. To wszystko. Wszelkie dodatki, warzywa, awokado, nawet łosoś, który w wersji surowej w Japonii w sushi barach znalazł się dopiero w latach 80. XX wieku. Wszystkie omlety, mayo, różnego rodzaju sosy, owoce, to jest wszystko wymysł zachodni. Niemniej jednak jest to dostosowane do tego, jakie są oczekiwania konsumentów na świecie. Wiemy już, czym jest sushi i skąd pochodzi, ale jak smakuje. Tutaj trzeba powiedzieć, że sushi to jest eksplozja smaków. I właściwie mamy tutaj wszystkie doznania poza smakiem gorzkim. W samym ryżu już mamy odrobinę słodyczy, odrobinę słoności i odrobinę kwasowości. Jeśli mamy rybę, to mamy też smak umami. Właśnie, czym jest umami? Umami jest 5. smakiem, który został odkryty dla nauki w XX wieku. Niemniej jednak ten smak towarzyszy cywilizacji od wielu setek, a nawet tysięcy lat. Smak umami to doznanie smakowitości, kremowości. Odbiera się to jako smak rosołowy, ponieważ ten smak umami często jest w przetworzonych mięsach, w suszonych mięsach, w wędzonych mięsach, ale również różnych wywarach. Smak umami doskonale łączy się ze słonym, kwaśnym i słodkim. To wszystko dostajemy w sushi. Jeśli jeszcze podniesiemy te doznania o kwasowość i słodycz wina, osiągniemy sukces. Dzięki współpracy z Kyokai, Sushi Kyokai, które jest w Poznaniu, mamy okazję spróbować różnych win do różnych styli sushi. Zobaczcie. Ja osobiście jestem bardzo dużym fanem łączenia sushi z ryzlingami. Teraz nie będę o ryzlingach opowiadał, ale możecie sobie o nich obejrzeć odcinek. Tutaj macie link w górnym prawym rogu ekranu, także zachęcam. A dzisiaj spróbujemy sushi z 3 różnymi ryzlingami, jednym wytrawnym, jednym słodszym i jednym musującym. Zobaczymy, jak to zagra. Pałeczki. Czy w ogóle je się sushi pałeczkami? Wszyscy powiedzą, je się pałeczkami, ale w Japonii sushi je się rękoma. To jak robimy? Jemy pałeczkami czy rękoma? Ja się decyduję jednak na pałeczki, ale muszę uważać, żeby się teraz nie pochlapać. Zaczniemy może od największej klasyki, czyli nigiri. Kawałek ryżu japońskiego
ręcznie ułożony na talerzyku i na tym ryżu położony kawałek ryby. Tutaj akurat mamy rybę hamachi. Jest to dość delikatna, aksamitna, biała ryba, więc takie z jednej strony proste smaki, ale z drugiej przyjemnie kremowe. Zobaczmy. A, i jeszcze jedna rzecz. Podobno nigiri nie tylko się je rękoma, ale również moczy rybą w sosie sojowym. Więc tutaj nie będę eksperymentował z pałeczkami, tylko chwycę to w dłoń. Moczymy delikatnie i co? Haps do buzi. Szanowni Państwo, co to było za doznanie? Nigiri samo w sobie wydaje się być bardzo prostym sushi, ale świetny sushi master potrafi zrobić to w ten sposób, że jest to niesamowitą eksplozją smaku. I tutaj mam wrażenie, że między ryżem a rybą jest jeszcze odrobinę wasabi, które podkręca pikantność. Dlatego tutaj, jak widzicie, nie ma dodatkowego wasabi, ponieważ już sushi master decyduje, jaka ilość wasabi powinna być odpowiednia do sushi. Co tu więcej powiedzieć? Aksamitna ryba, dobrze zrobiony ryż, delikatna kwasowość, delikatna pikantność i kremowość i dobieramy do tego wytrawnego Rieslinga od Matthiasa Knebla. Bardzo świeże wino, rocznik 21, które ma kwasowość, która świetnie łączy się z kwasowością ryżu. Również kwasowość i delikatna słodycz fantastycznie gra z delikatną pikantnością wasabi, a ta aksamitna kremowa ryba podkreśla jeszcze naturalną kremowość tego konkretnego wina, bo trzeba powiedzieć, że Rieslingi Knebla znane są z tego, że są właśnie kremowe. Jak już powiedziałem, klasyczne sushi japońskie to albo nigiri, albo hosomaki, czyli rolki, gdzie mamy tylko ryż i jeden składnik, zazwyczaj jest to ryba. My dzisiaj tutaj hosomaków nie mamy, ale mamy bardzo klasyczne futomaki, czyli również rolkę, gdzie jest trochę więcej składników. Zazwyczaj są to 2 lub 3 składniki zamknięte w ryż i w nori. I tutaj mamy właśnie klasyczne futomaki z łososiem, z awokado i z odrobiną serka Philadelphia. Są to futomaki, które występują praktycznie w każdym sushi barze, więc możemy powiedzieć, że taka klasyka. Delikatnie moczymy w sosie sojowym, żeby nie było za dużo słonego smaku. To jest, proszę Państwa, magia. Łyk Rieslinga, kawałek futomaki z łososiem i nie trzeba niczego więcej. To, co mieliśmy w poprzednim połączeniu, czyli ryba i kawałek ryżu, tutaj jest jeszcze podniesione o kremowość awokado i kremowość serka Philadelphia. A do tego jeszcze łosoś, który jest bardzo przyjemnie kremowy. Odrobinę słoności i umami od sosu sojowego i łyk Rieslinga, niebo w gębie. Kolejnym winem, które spróbujemy do sushi, będzie musujący Riesling, tak zwany sekt. Dlaczego wina musujące pasują do sushi? Bo mają wszystkie cechy wina białego, są lekkie, kwasowe, często mineralne, a więc odrobinę słone, a do tego bąbelki dają kremowość. Słyszeliśmy już w poprzednich kawałkach sushi, że była tam ta kremowość, ta umamiczność, więc tutaj ta synergia, ta intensywność doznań będzie
jeszcze większa. Dwie klasyczne potrawy sushi już za nami. Teraz przejdźmy do czegoś bardziej skomplikowanego. Na pierwszy ogień idzie rolka z łososiem, ale jest to łosoś w formie gravlax i ten łosoś jest marynowany w soku z buraków i w dżinie, więc jest trochę bardziej esencjonalny. Marynowanie tego łososia podnosi jeszcze jego intensywność rybną, czyli jest tutaj jeszcze więcej umami, ale widzimy, że są tu też szparagi, czyli element chrupkości, więc w tym sushi jest dodatkowo zabawa teksturami. Jest esencjonalnie, jest kremowo, ale jest też świeżo i chrupko. Zobaczymy, jak sprawdzi się to z winem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Nie ma tutaj nori, wszystko jest owinięte w płatek ryżowy. Dokładnie. Jest tutaj taka intensywność, taka złożoność smaków, że już podstawowy ryżnik mógłby sobie tutaj nie poradzić, dlatego wino musujące, które jest dojrzewane nad osadem, jest bardziej złożone, bardziej kremowe, idzie za tą intensywnością smaku, dodaje jeszcze kremowość, rybną charakterystykę przecina kwasowością, więc wszystko jest tutaj z jednej strony intensywne, ale z drugiej dzięki winu bardziej harmonijne i poukładane. Klasyczne japońskie sushi to ryż i ryba. Natomiast dziś na świecie przyrządza się rozmaite rolki, niekoniecznie używając ryżu. I tutaj mamy przykład takiej rolki. Jest to rolka w papierze ryżowym. Nazywa się Ebi Epin Roll. W zasadzie jest to sashimi roll, więc mamy tutaj krewetkę, mamy tutaj mango, tykwę, więc różne smaki, świeże smaki, ale mamy też tutaj odrobinę pasty chili, więc mamy odrobinę pikantności. Odrobinę słodkie, odrobinę pikantne, odrobinę chrupkie, więc dużo smaku. Zobaczymy, jak się to zachowa. Ja tutaj zaryzykuję i nie będę tego moczył w sosie sojowym, skoro jest tutaj w środku już majonez. Niesamowite doznanie samo w sobie, ponieważ mamy tutaj chrupkość, mamy kremowość. Ta krewetka jest chrupka, szparaga jest chrupka, do tego mamy słodycz tykwy, soczystość mango i delikatną pikantność sosu, multum smaków i doznań, więc żeby dopełnić jeszcze odrobiną kwasowości i kremowości, potrzebujemy właśnie wina musującego, które nie będzie bardzo wytrawne, ponieważ tutaj trochę tego cukru resztkowego jest i to świetnie współgra z pikantnością sosu. Ale w sumie tu jeszcze trochę tego musującego mi się przyda. I mamy jeszcze takie cudo, niesamowicie kolorowe, New Umami Roll. Już sama nazwa mówi, że będzie eksplozja kremowości, smakowitości i faktycznie jest to rolka, w której jest krewetka w tempurze, ale mamy też tatar z łososia, który jest przypalany i do tego glony, sezam, dużo smaku, bardzo dużo smaku. Tu jest aż tłusto, kremowo, rosołowo. Nie dziwię się, że ta rolka nazywa się New Umami, bo jest to nowe odkrycie dla fanów tych smaków takich kremowych. Niesamowita intensywność. Więc z jednej strony wino nie może być za lekkie, nie może być też za ciężkie. Ono musi mieć kwasowość, żeby przeciąć trochę tą rosołowość, tą kremowość, a z drugiej strony samo w sobie musi być kremowe. Jest trochę pikantności w tej rolce, dlatego musimy uważać na alkohol.
Dlatego wino nie może mieć więcej niż 13% alkoholu. W tym winie mamy wszystko. Kremowość dwutlenku węgla, czyli bąbelków, mamy kwasowość, mamy niski alkohol i do tak rozbudowanych rolek, sushi, pełnych umami, wino musujące, szampan będzie bardzo dobrym partnerem. Mamy jeszcze trzecie wino od Knebla, również Riesling, natomiast jest to Kabinett. Kabinett to jest styl win niemieckich, które wytwarzane są z bardziej dojrzałych gron i dzięki temu mają wyższą słodycz. Takich win również potrzebujemy. Może nie sprawdzą się do futomaków czy hosomaków, może nie sprawdzą się do wytrawnych nigiri, może nie sprawdzą się do sashimi roll, natomiast sprawdzą się do wszystkich sushi, do wszystkich maki, do wszystkich nigiri, które są robione z omletami, ze słodkimi sosami i takie tutaj mamy właśnie przyrządzone przez Sushi Kyokai. Mamy tutaj nigiri z omletem tamago, ale mamy również nigiri z pieczonym węgorzem i sezamem. Ewidentnie słodkie rzeczy, więc potrzebujemy trochę słodyczy. Główną zasadą jest to, żeby wino było delikatnie słodsze od potrawy, więc Kabinett, myślę, będzie tutaj bardzo dobrym partnerem. Również nie potrzebujemy wysokiego alkoholu i potrzebujemy kwasowości. To wszystko mają Rieslingi, dlatego tak bardzo je lubię w kontekście sushi. Zaczniemy od omleta. Potaplamy trochę sobie w słodkim sosie. Proszę Państwa, tej kwasowości i tego balansu słodyczy i kwasowości w winie nam było potrzeba, ponieważ samo danie jest słodkie i nic nam nie przecina tej słodyczy. Ona w pewnym momencie staje się trochę mdła, więc ja bym nawet sugerował, żeby koniecznie podawać słodkie wino do tych słodkich maki. Zobaczymy, jak to się sprawuje również z węgorzem. Ten węgorz dodatkowo jeszcze ma umami, którego nie było w omlecie. Sos, który jest kabayaki, również jest umamiczny, więc mamy tutaj umami, ale w wersji słodkiej. Więc również potrzebujemy tej kremowości, która jest w Rieslingach Knebla, ale mamy bardzo przyjemną słodycz i bardzo przyjemną kwasowość, która sprawia, że mamy ochotę na jeszcze jeden kawałek sushi. A Wam, jakie wina najbardziej smakują do sushi? Piszcie koniecznie w komentarzach. Chętnie się przekonam, jakie jest Wasze zdanie.